Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajną lekcję o 7 idiomach, w których są nazwy zwierząt. To będą idiomy ze zwierzętami takimi jak wilk, ryba, kot, koń i pies. To są naprawdę bardzo ciekawe frazy i bardzo praktyczne, bo Polacy często ich używają. Zapraszam Was do oglądania innych moich filmików na YouTubie. Jest ich bardzo dużo, a jeśli chcecie jeszcze więcej uczyć się polskiego, to pamiętajcie, że możecie zapisać się do mojej szkoły online i uczyć się polskiego z każdego miejsca na świecie. No dobrze, zaczynamy od idiomu ze słowem wilk. Ten idiom to o wilku mowa. Tak naprawdę cały idiom to jest o wilku mowa, a wilk tuż. Co to znaczy? Kiedy tego używamy? Posłuchajcie bardzo krótkiej historii. Pracuję w biurze i jestem z koleżanką, która ma na imię Basia, w kuchni. Robimy kawę i rozmawiamy. Rozmawiamy o naszym koledze, który ma na imię Tomek. Po kilku chwilach do kuchni wchodzi Tomek. I mogę wtedy powiedzieć: o, Tomek, o wilku mowa. Mówimy o wilku mowa, kiedy rozmawiamy o jakiejś osobie i ta osoba przychodzi. Wtedy mówimy o wilku mowa, czyli mówimy o wilku, mówimy o tej osobie. A co to znaczy tuż w tej długiej wersji tego idiomu? O wilku mowa, a wilk tuż. Tuż to znaczy bardzo blisko. I możecie używać tego trochę zabawnego słowa, kiedy mówicie nie tylko o lokalizacji, ale też o czasie. Na przykład wakacje tuż. To znaczy, że wakacje, lato będą już za tydzień albo za 2 tygodnie. Dobrze, znacie już pierwszy idiom. O wilku mowa. Drugi idiom na dzisiaj też jest z wilkiem i to jest bardzo łatwe. Mówimy: jestem głodny jak wilk. Oczywiście kobieta mówi: jestem głodna jak wilk. To znaczy, że jestem bardzo głodna. Na przykład jest godzina 17, a ja jadłam tylko małe śniadanie o 7 i mówię: jestem głodna jak wilk. To znaczy, jestem bardzo głodna. A czy macie podobne idiomy w Waszych krajach? Jestem bardzo ciekawa, bo na lekcjach w mojej szkole często, kiedy mówimy o idiomach, to uczniowie mówią: a w moim kraju mówimy tak, w moim kraju mówimy tak. I jeśli Ty
chcesz poznać innych ludzi, którzy uczą się polskiego, no i jeśli Ty chcesz naprawdę dobrze mówić po polsku, to zapraszam Cię na kursy do mojej szkoły. Będziesz uczyć się ze świetnymi nauczycielkami. Ja współpracuję tylko z najlepszymi nauczycielkami i wszystko kontroluję. Jak zapisać się na kurs do mojej szkoły? Jest kilka kroków. 1. Kliknij link w opisie. 2. Napisz do mnie. 3. Zorganizujemy bezpłatną konsultację ze mną. 4. Dołącz na bezpłatną lekcję próbną. 5. Ucz się polskiego w mojej szkole. 6. Mów coraz lepiej po polsku. Zapraszam serdecznie. Pierwszy krok. Idźcie do opisu i kliknijcie w link. Do zobaczenia. Wracamy do idiomów. Znacie już 2 idiomy ze słowem wilk. O wilku mowa i głodny jak wilk. A jak myślicie, co może być w idiomie jak ryba? To jest trochę dziwne. Po polsku mówimy zdrów jak ryba. To jest taka stara forma. Zdrów to znaczy zdrowy. Można też mówić zdrowy jak ryba. No, to znaczy, że ktoś po prostu jest bardzo zdrowy. Na przykład Robert nigdy nie choruje. On jest zdrowy jak ryba. A następny idiom ze słowem ryba to gruba ryba. Gruba ryba to... Posłuchajcie przykładu. O, jedzie policja i dużo czarnych samochodów. To na pewno jedzie jakaś gruba ryba. Może prezydent? Gruba ryba to jest ważna osoba. To może być polityk, ale to też może być ktoś na wysokim stanowisku. Na przykład dyrektor jakiejś dużej firmy. To jest gruba ryba. Znacie już 4 idiomy. 2 ze słowem wilk i 2 ze słowem ryba. A teraz idiom ze słowem kot. Bardzo lubię ten idiom. Jest naprawdę zabawny. Czasami go używam. I to jest fraza tyle, co kot napłakał. To znaczy bardzo mało. Co to znaczy napłakał? Płakać to znaczy płakać. I napłakać to jest taka specjalna forma i tyle, co kot napłakał, to znaczy, że to jest bardzo mało, bo jeśli kot by płakał, to byłaby to mała ilość łez. No trochę dziwne, ale idiomy generalnie są dziwne. Posłuchajcie 2 przykładów. Wczoraj zaczął padać śnieg i miałam nadzieję, że będzie biało i pięknie, ale niestety padało tylko 5 minut i śniegu jest tyle, co kot napłakał. Drugi przykład. Rozmowa babci i wnuczki. Babcia mówi: no zjedz jeszcze, nic nie zjadłaś. Wnuczka na to:
Babciu, no zjadłam trochę ziemniaków i jednego kotleta, już nie mogę. Babcia, no ile zjadłaś? Tyle, co kot napłakał. Musisz więcej zjeść, żeby mieć siłę. To jest bardzo zabawny idiom. Tyle, co kot napłakał, czyli bardzo mało. Idiom numer 6 jest z tym zwierzęciem. Co to jest? To jest koń. Ten idiom to zrobić kogoś w konia. Może być też oczywiście czasownik w formie niedokonanej, czyli robić kogoś w konia. Robić, zrobić kogoś w konia. Co to znaczy? Przykład. On powiedział, że mi pomoże, że musimy spotkać się dzisiaj o 7:00. Jest już 7:45. Czekam na niego pół godziny. Dzwonię, a on nie odbiera. No niestety chyba zrobił mnie w konia. Zrobił mnie w konia to znaczy oszukał mnie. Powiedział coś i nie zrobił tego. Obiecał coś i nie zrobił tego. To znaczy zrobić kogoś w konia. Drugi przykład. Ta dziewczyna robi cię w konia. Widziałem ją z innym chłopakiem w centrum. To był idiom robić, zrobić kogoś w konia. I teraz ostatni idiom schodzić, zejść na psy. Schodzić to znaczy iść na dół. I ten idiom znaczy, że coś jest gorsze niż kiedyś, że ma niższą jakość. Na przykład jakaś restauracja była dobra, były tam duże porcje i jedzenie było smaczne, nie bardzo drogie. Ale teraz niestety porcje są małe, jedzenie jest gorsze niż kiedyś i wtedy możemy powiedzieć, ta restauracja zeszła na psy. Kiedyś była dobra, ale już nie chcę do niej chodzić. Inny przykład. Niektórzy mówią, że świat schodzi na psy. Ludzie nie czytają, tylko siedzą na TikToku, scrollują i nie myślą, a zamiast tego używają AI. Jak myślicie, to prawda? Świat schodzi na psy? Teraz znacie 7 idiomów ze zwierzętami po polsku. Pamiętajcie, że jeśli ten film jest dla Was praktyczny, ciekawy, interesujący, to będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie mój kanał. Możecie to zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. Dzisiaj polecam Wam kurs Smalltalk po polsku, dzięki któremu będziecie swobodniej rozmawiać z Polakami. Będziecie wiedzieć, jakie pytania zadawać Polakom i jakie pytania możecie usłyszeć od Polaków. Link jest w opisie. I teraz jeszcze powtórzymy wszystkie idiomy. O wilku mowa. Głodny jak wilk. Zdrów jak ryba. Gruba ryba. Tyle, co kot napłakał. Robić, zrobić kogoś w konia. Schodzić, zejść na psy. Napiszcie w komentarzu, który idiom najbardziej Wam się podoba i czy macie
podobne idiomy w Waszych językach. No i czekam też na Wasze przykłady z tymi idiomami. Widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za oglądanie i pa pa!